Gdy mamy mordercze lalki, mnóstwo osób ginących i jeszcze więcej nagości, to co może pójść nie tak? Okazuje się, że wszystko. Muszę przyznać, gdy pierwsza część okazuje się nie najlepsza, no to aż strach się bać, co będzie dalej. No ale stało się. Widzowie, ty też wybraliście Władcę Lalek, żeby omówić. No i jest przyznam szczerze grubo, bo zaczynamy w 1939 roku. No, trwa wojna, oczywiście mamy naszego władcę marionetek, no i ma on swoje lalki. Nie chce, ażeby to wszystko dostało się w ręce nazistów, więc strzela sobie w łeb. Później mamy współczesność, hotel, no i tak, osoby są w hotelu i jak łatwo się domyśleć, giną, zabijają je te oczywiście lalki, dużo się naprawdę dzieje, ktoś tam przeżywa albo nie, to naprawdę nie jest istotne, aczkolwiek zaskakujące jest, bo no to jest, chciałem powiedzieć może slasher, ale to chyba nie bardzo można podrzucić, bo tak naprawdę to jest pierwsza część cyklu, to się potem wszystko będzie zmieniało i to akurat mnie się nie podoba, ale kiedy obejrzałem, mówię, okej, dobrze, w porządku, z czystym umysłem, bo pamiętałem tam gdzieś, że w 90 latach... Ty stara dupa jesteś. Na początku widziałem pierwszą część na VHS-ie, więc w miarę oglądania... O, tę scenę pamiętam, tę również. I rzeczywiście tak było i tym razem, ale zacznę od rzeczy dobrych, bo takowe w tym filmie się również pojawiają. Animacja poklatkowa. Naprawdę pięknie to jest zrobione, rzeczywiście widać, że jest dopracowane. Nawet dowiedziałem się, że akurat Blade'a, czy Blade'a jak to woli, operowało 5 animatorów, więc rzeczywiście jest to poważna sprawa. Pamiętaj, że na każdą sekundę animacji poklatkowej jest wymagane 24 zdjęcia, więc jeżeli sobie uświadomisz, że na przykład lalka pojawia się przez 10 minut na przykład, no to pomnóż to wszystko, każdą sekundę razy 24, to pomnóż razy 60 na minutę i to razy 10 minut, więc po prostu naprawdę mnóstwo pracy włożone, więc za to jak najbardziej należą się brawka. Sam film fabularnie, no to jest delikatnie mówiąc, to jest dno. To naprawdę chciałem powiedzieć, o rzeczywiście, to jest coś pięknego, to jest coś fajnego, ale nie. Widziałem mnóstwo już genialnych filmów, tak, żywe trupy były Droga bez powrotu, nawet rekin, który był zahipnotyzowany przez czarodzieja w voodoo i tutaj naprawdę nie jest dużo lepiej, bo okej, spokojnie, to jest horror, gdzie lalki ożywają i zabijają. Widziałem to już wiele razy przy okazji Pina, czy chociażby Chuckiego i to akurat mnie nie dziwi. Ale sam sposób, jak to jest wykonane, jak one tych ludzi rozwalają, no to nie jest ciekawa sprawa, bo rzeczywiście można byłoby się zastanowić, okej, w porządku, no mamy lalki, one będą, ale na dobrą sprawę za każdym razem, albo prawie za każdym razem, powiedzmy w 9 przypadkach na 10 wystarczyło wziąć tą lalkę, podnieść, podtrzymać ją i dziękuję bardzo, koniec do naprawdę. No, może Pinhead, zbieżność z Hellraiserem przypadkowa, czy nie? Może Pinhead rzeczywiście, bo on jest mocny, muskularny, no może by się wyrwał, ale pozostałe po prostu bierzesz, trzymasz i dziękuję bardzo i nie ma żadnego problemu, no ale oczywiście bez tego by nie było filmu, więc jakoś to musiano ogarnąć. Jeżeli uważasz, że oglądanie całej serii Władcy Lalek to katorga, to daj suba i włącz dzwonek, zapiszą wszystko. Pierwsza część oczywiście trafiła bezpośrednio na VHS-y. Pamiętaj, to był 89 rok. Tutaj mam właśnie otwarty IMDb. Reklamowane jako fantasy, horror, sci-fi. Żadnych komedii, żadnych w ogóle nic. To nie miało być wliczone. Ale wspomniany już Blades był wzorowany, jest polski akcent, był wzorowany na Klausie Kińskim. Więc jeżeli widzisz jakieś podobieństwo, a widać rzeczywiście pomiędzy aktorem urodzonym w Sopocie, a tą marionetką, no to rzeczywiście jesteś dobrym widzem, dobrą widzką. Zastanawiam się, czy to będzie rzeczywiście dobrze zrobione w cała sekwencja, że tak powiem, w nazistowskich Niemczech, w każdym razie w 1939 roku wyglądała dobrze ciekawie, ale później, kiedy dostajemy ten hotel, który no jest, jak dobrze się przyjrzysz, to nawet nie trzeba się chyba dobrze przyjrzeć, wystarczy otworzyć oczy. Jest to namalowane, nałożone na tę skarpę i to dosyć często nam jest eksponowane. Nie wygląda to naprawdę dobrze i po tym już można sobie uświadomić, że jest słabo. A co mi się najbardziej nie podoba i to chyba najbardziej jestem uczulony i to nie tylko ja, bo również i ty, gdyż YouTube podaje, że 70% widzów jest w stanie odpuścić i nie powiedzieć, nie mam z tym problemu, jeżeli chodzi o obraz, dźwięk. 70% widzów YouTube'a mówi, że jeżeli dźwięk jest słaby, to nie będę oglądać, nie chcę naprawdę. I tutaj tak samo jest w tym filmie. Dźwięk naprawdę jest koszmarny. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest 89 rok, czyli 33 lata temu ten film miał swoją premierę i wtedy były inne techniczne warunki i tak dalej, oczywiście budżet i w ogóle.
no ale dajcie spokój, no pewne rzeczy można byłoby zrobić lepiej, pewne rzeczy można byłoby poprawić, tym bardziej, że to jest seria, która cały czas generuje wpływy, cały czas otrzymuje nowych widzów, kolejne części, bo najnowszy chyba Władca Marionetek jest z 2022, również będzie omówiony. Tutaj akurat linie czasowe i wszystko, co się zmienia, miesza. Same w ogóle lalki są najpierw z wolami, potem już nie są, ale o tym oczywiście dojdę, do tego dojdę za czas jakiś. Więc rzeczywiście w tym filmie jest więcej rzeczy, które mi się nie podobają, które są słabe, niż takie, które są rzeczywiście im plus. Bo krew się leje, oj tak, rzeczywiście tego jest tutaj bardzo dużo. No to jest horror, więc tego oczywiście oczekuję ja i ty i tego rzeczywiście chcemy widzieć. Nagość, no tak, też pojawia się kilka rzeczy, to jest w sumie nieodzowne. Przemoc, krew w horrorach, no to musi być jak najbardziej, ale żeby przynajmniej troszeczkę, taką maluteńką troszeczkę, odrobinkę taką, żebyśmy mieli logiki. Oczywiście zawartym w tej uniwersum, no wiadomo, że powiem w ten sposób, logika i cały sens Władcy Lalek, na przykład w porównaniu do Koszmaru z ulicy Wiązów, czy Halloween, czy chociażby, no, Chuckiego, to jest całkowicie coś innego, prawda? Tutaj mamy voodoo, tutaj mamy, jak się okaże za czas jakieś eksperymenty naukowe i pewnego rodzaju płyny, ale o tym jeszcze póki co nie wiemy, więc rzeczywiście to nie jest dobry film, bo zbierając to wszystko w kupę, no tych rzeczy negatywnych jest dużo więcej niż pozytywów. No sam fakt, że no niestety musiano krew troszeczkę zmienić kolor, bo okazało się, że MPAA, czyli no instytucja odpowiedzialna za przyznawanie certyfikatów, zbyt dużo tej krwi, będzie certyfikat już chyba wtedy NC17 albo X. W każdym razie rzeczywiście takowy, który ogranicza dystrybucję, nie kinową oczywiście, bo film był od razu wrzucony na VHS-y, więc rzeczywiście jakoś tak to musiało być zrobione, no ale stwierdzono, no to trzeba rzeczywiście pokombinować, pozmieniać i tutaj też się to w ten sposób odbyło. Technicznie film jest słaby, film jest beznadziejny, naprawdę. Jeżeli oglądałaś Śmierć pokojówki na początku. No oczywiście nie na początku, bo przez pierwsze godziny w sumie nikt poza naszym Władcą Marionetek, który popełnił samobójstwo, nie ginie, ale lalki nie zabijają nikogo przez pierwsze pół godziny, no to ta pokojówka nie, no to po prostu to jest żenada i uwierz mi, to co się działo w teksańskiej czwórce, w porównaniu z tym to jest naprawdę może nie niebo, a ziemia, ale rzeczywiście technicznie tutaj to się wszystko nie zgadza. Mówiąc, że się technicznie nic nie zgadza, powiem, oczywiście przypomnę, animacja poklatkowa bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o aktorstwo, to nie będziemy na ten temat rozmawiali, bo chyba największą gwiazdą tego filmu jest facet, który został zastrzelony przez Martina Rixa w Zabójczej broni już na początku filmu. Tak, ten handlarz prochów, tak, ta scena z choinkami, także możesz sobie zobaczyć, przyjrzeć się, on tutaj robi za gwiazdę, więc akurat to nie mówimy, ale namiastka scenariusza by się przydała, naprawdę. Gdyby tam po prostu tylko skreślić 2, 3, o proszę bardzo, mamy tutaj ładny notatnik, są jakieś informacje na temat Władcy Lalek, tutaj, no, coś takiego, żeby było skreślone, żeby zostawili nam, nie dostajemy nic w ten sposób. Dlatego ja ten film jak najbardziej odradzam. Naprawdę, to nie jest dno dna, ale to jest rzeczywiście bardzo słaby horror i powiem w ten sposób, że ja bardzo się bałem po obejrzeniu tego filmu, gdyż przeważnie w 9 przypadkach na 10 jest tak, że jedynka jest dobra, dwójka słabsza, trójka i tak dalej są słabsze, a jeżeli otrzymuję pierwszą część, którą no nie mogę polecić, bo rzeczywiście no, po obejrzeniu tego filmu stwierdzam, no nie, ja bym chciał być zszokowany, przestraszony, może zniesmaczony tym, co zobaczę na ekranie, a ja tak naprawdę byłem zawstydzony, że coś takiego ktoś w ogóle wypuścił. Nie jest to Mark Polonia, ani nie jest to w ogóle żadna inna Ptakodemia i tak dalej, czy Rekinado, więc nie. Chyba że jesteś wielkim fanem, wielką fanką tegoż filmu, tej serii, no to jak najbardziej obejrzyj sobie, ale powiem w ten sposób, że im głębiej w las, tym więcej drzew. Nie, tutaj jest odwrotnie, im głębiej w las, potem masz już tartak, okazuje się, że drzew już nie ma, brakuje, są same trociny i nic naprawdę w tym filmie się nie zgadza, a w tej serii, tak, uwierz mi, będzie już niemalże tylko gorzej, no nie będzie tylko gorzej, bo nawet w końcu pojawi się część, którą będę mógł tobie polecić. Scenariusz do tego filmu był napisany przez 3 gentlemanów, David Schmoller, Kenneth J. Hall, a także Charles Band. Właśnie ten ostatni, czyli Charles Band w 2010 chciał zrobić nową wersję, tak zwany remake tego filmu, ale okazało się, że w ogóle nie ma zainteresowania. Nikt, zero, po prostu zero. Jakiś tam forum w internecie, zero komiksów, osób cokolwiek robiące, nic. Więc stwierdził, nie będę robił oczywiście na to w takim układzie, skoro nie ma zainteresowania nową wersją tegoż filmu, to zrobię kolejną część. I tak właśnie powstała Oś Zła, ale o tym będzie oczywiście... Tak, już się boję. Za czas jakiś. A jak chcesz zobaczyć więcej horrorowych recenzji, tak, sprawdź tę listę. Tam takowych recenzji jest całe mnóstwo.